Siemanko, dzisiaj kolejny ważny temat. Pokażę Wam, jak wykonać otwory pod szwy. Przejdziemy przez kilka podstawowych narzędzi, a później pokażę Wam sposób, który ja stosuję. Jest bardzo skuteczny, ale także mało znany, więc zapraszam Was do oglądania. Oczywiście takich otworów nie będziemy robić. Mamy tutaj jedną próbkę. Wcześniej wyznaczyłem już linię szwu. Zazwyczaj robię ten szef od krawędzi w przedziale 3-5 mm. Zależy, jak gruba jest ta skóra, jak duży jest cały element, który szyje. Więc to już jest zależne od tego, co robimy. Teraz wyznaczymy otwory. Podobnie tak jak wyglądało to w pierwszym filmiku. To radełko jest na tyle fajne, że ma wymienne kółka z różnym rozstawem tych dziurek. Ja używam przeważnie 3,5-4 mm pomiędzy dziurkami. I tak jak wcześniej celujemy tymi ząbkami w linię i staramy się cały czas prowadzić to radełko wzdłuż linii. Jeśli chodzi o tą linię szwu, to jest ona głównie zależna od tego, jak równo wykonamy krawędź. Im ta krawędź będzie równiejsza, tym później ta linia też będzie równiejsza, którą wyznaczymy, i to wpłynie też na równe wykonanie otworów, no i końcowo na równy ściek. Więc teraz trzeba właśnie podjąć taką decyzję przy robieniu swoich projektów, czy polerujemy krawędź już od razu po sklejeniu, czy na przykład wstępnie ją tylko wyrównujemy, wykonujemy linię szwu, wyznaczamy otwory, wykonujemy szef i już na samym końcu dopiero wybłyszczamy tą krawędź już na gotowo. No jeśli używamy na przykład już gotowych szablonów, gdzie są wyznaczone otwory, no to tą krawędź możemy wypolerować, ponieważ szablon nakładamy na górę i wyznaczamy te otwory już niezależnie, czy wcześniej przed polerowaniem, czy po polerowaniu. Ale jeśli wykonujemy sami te otwory przy pomocy tych podstawowych narzędzi, no to warto jednak najpierw wyszlifować tą krawędź na równo. Można ją nawet raz przejechać tym tokonole i tym grubszym pilnikiem, ale tą końcową polerkę już zostawić na sam koniec po szyciu. Z podstawowych narzędzi, to tak jak też było w pierwszym filmiku, są szydła albo nawet taki okrągły szpilorek na sam początek, jeśli ktoś chce w ogóle zacząć zabawę ze skórą. I teraz cała zabawa polega na tym, że to jest jakby najbardziej podstawowy przedmiot, ale też najbardziej wymagający od nas skupienia i dokładności, ponieważ musimy starać się bardzo pionowo wykonywać te otwory, tak żeby on był w tej samej odległości od krawędzi na górze, jak i na spodzie. I też, żeby nam nie wychodził pod kątem w tą stronę albo w tą, ponieważ tu będziemy mieli na przykład 4 mm ściek, a na dole będziemy mieli z jednej strony 2, a tu na przykład 5, bo nam się rozjadą te wymiary, bo ten otwór nie będzie idealnie w pionie. Więc jeśli ktoś chce zacząć, no to jest dobre narzędzie, ale jeśli chce polepszać jakby swój warsztat, to na pewno musi zostać do kolejnej części filmu, gdzie pokażę, czego ja używam i gdzie będzie miał bardzo dużą skuteczność tych otworów i ten szef będzie mu wychodził bardzo ładnie. Także staramy się jakby przyłożyć, mocno trzeba to chwycić i staramy się pionowo przebić. Warto też podłożyć jakąś miększą skórę pod spód, tak żeby to ostrze nie wbijało nam się w płytę i żeby ten otwór też na dole nie był kropką malutką od samego czubka, tylko też żeby miał jakąś większą średnicę, żeby nam było łatwiej przeciągnąć igłę z nitką. Wykonamy kilka takich otworów. To szydło ma spłaszczone ostrze i wyprofilowaną rękojeść, żeby nadawać nam już jakby powtarzalny ten chwyt, i otwory wykonujemy znowu pod kątem. I też staramy się dbać o to ostrze, nie wpychać na chama, przebijać to po prostu na siłę. Trzeba je też czasami podostrzyć. Staramy się utrzymywać też kąt powtarzalny. Jest to dobre na początek, ale zobaczycie, później są dużo lepsze sposoby, żeby wykonywać te otwory. Dużo przyjemniejsze, łatwiejsze. No i z dużo większą powtarzalnością one wychodzą i to potem daje efekt na końcowym szwie. Kolejnym elementem są tak zwane widelce. Występują one o różnym rozstawie ostrzy, pojedyncze, poczwórne, no i z większą ilością. Są także dziurkacze
które mają po kilka właśnie takich dziurkaczy ze sobą złączonych. Także ja ogólnie tego nie używam, ponieważ no ciężko przy wykonywaniu na przykład kilkuset otworów, żeby była taka idealna powtarzalność, żeby wybić to idealnie w pionie, ponieważ jeśli wybijecie trochę pod kątem, tutaj trochę oczywiście ten kąt jest za duży, bo to od razu widać, ale nawet jeśli troszeczkę przechylicie i ten widelec wyjdzie po drugiej stronie lekko pod kątem, to później nawet jak zrobicie kolejną czwórkę prosto, to ten szef z góry będzie wyglądał w miarę dobrze, ale od spodu te 4 oczka będą bardziej po lewej, następne będą bardziej po prawej, później będą prosto i będziecie mieli zygzak taki co 4 oczka. Wybijemy. Tak to wygląda. Z dziurkaczami jest dodatkowy problem, ponieważ one tu na samym czubku mają teoretycznie milimetr, ale w dół się rozszerzają i na dole mają ze 2, może nawet 2,5 mm. I wybijając otwory, na dole mamy milimetr, a u góry możemy mieć 2 lub więcej. Więc to nie wygląda to dobrze, ponieważ u góry mamy takie wielkie dziury, od dołu mamy malutkie. Także z tych względów głównie tego nie używam. Dochodzą jeszcze inne efekty dodatkowe, ponieważ jeśli linia wyznaczona na szef jest dość blisko, tutaj było dużo, bo to było 6 mm, tutaj jest w okolicach 3 i wybijemy teraz otwory. Teraz może już widzicie, co się dzieje. Ta krawędź zaczyna nam falować. Tutaj jest równa, a tu się zrobiło wyraźne garbowanie takie. I to może też spowodować, że my wyszlifujemy naszą krawędź, wybijemy otwory i później efekt naszej pracy będzie stracony, ponieważ wszystko nam się tu zgarbuje, będzie pofalowane na całej długości. Widać, to jest w ogóle jeszcze wybrzuszone, wystaje spod tej linii krawędzi. Jeśli wybijemy tutaj wzdłuż, to porozbijamy sobie nie dość, że cały brzeg tutaj skóry, ta krawędź wyszlifowana pójdzie na marne. Będziemy znowu to szlifować, porobią się wgłębienia, bo najpierw zaczniemy szlifować te wybrzuszone miejsca, także później może nam się zrobić z tych 3 mm już 2 mm krawędzi, no i są dodatkowe komplikacje się pojawiają, więc dlatego ja tego nie używam. Starałem się w miarę szybko przez to przejść, no bo to nie są ciekawe sposoby i przejdziemy teraz do konkretów. Ten sposób, o którym wspominałem i który ja stosuję, to jest robienie otworów starymi łucznikami. Ta maszyna nawet nie musi być sprawna, ważne, żeby się kręciło kółko i ruszała igielnica. A jeśli macie taką maszynę z silnikiem, no to także Wam się przyda w pewnych kwestiach, za chwilę Wam pokażę do czego. No i kończymy gadać, idziemy robić. Z podstawowych informacji to jest łucznik 432, to jest łucznik 884, ten biały. Ten 432 ma taką przewagę nad tym białym, że pokrętłem tym, co tutaj ruszam, chowamy ząbki. O, widać, teraz są wysunięte, teraz się schowały. Przy schowanych ząbkach będziemy mogli przesuwać skórę, choć i tak ja zawsze stosuję jeszcze coś pod spodem. Podkładam, żeby nic mi tu nie rysowały jakieś śruby, wystające elementy, ale po prostu ten stół jest równiejszy w obrębie tutaj tej igły. Jeśli chodzi o ten biały łucznik, jak widać ma wystające ząbki, tu nie ma żadnych pokręteł, żeby je schować, więc możemy wysunąć tą płytkę, zdjąć tą górną spod igielnicy i tu są 2 śrubki, wykręcamy te ząbki, je gdzieś chowamy i po prostu będziemy mieli bez ząbków równą płytkę, podobnie jak w tej zielonej, gdzie możemy je schować. Kolejny element to igły. Do wykonywania otworów w skórze używam igieł do skóry. Do tej maszyny białej wchodzą największe 120, są też 130. One też wchodzą, tylko wymaga to od nas poświęcenia dosłownie minuty, ponieważ te igły, tą najgrubszą część, która nazywa się kolba, mają w jednej części spłaszczoną i po prostu musimy trochę zeszlifować to spłaszczenie. Ja to robię na osełce. Szlifuję to spłaszczenie i te igły bez problemu da się zamontować do tego łucznika. Tutaj nawet mam taką igłę zamontowaną. Jak widzicie,
Tutaj zeszlifowałem trochę tą płaską powierzchnię. Przy tym łuczniku wchodzi igła 120 także bez problemu. 130 wymaga też podobnie przeszlifowania, tylko ja przy nim jeszcze trochę popracowałem i ten otwór w igielnicy małym pilnikiem leciutko rozpiłowałem, więc wchodzą mi także takie igły 134 LR. LR oznacza, że to są igły do skóry, czyli mają ten grot w formie takiego jakby miecza, który rozcina skórę. I przykładowo tutaj mam igłę 160, czyli dość grubą i bez problemu możemy ją założyć do tej maszyny. No wymaga to od nas chwili pracy. Ewentualnie także możemy tą kolbę zeszlifować. Ona jest w przypadku tych maszyn przemysłowych. To są igły do maszyn przemysłowych. Te kolby są okrągłe. No ale podejrzewam, że więcej niż 5 minut nam to nie zajmie. I możemy wyprofilować tutaj to lekkie spłaszczenie. I także ta igła będzie nam pasowała do tej maszyny. Dodatkowo nie musimy tych igieł ciągle wymieniać, nawet jeśli stukniemy o coś albo nam się stępi, ponieważ możemy ją naostrzyć na osełce i może nam służyć bardzo długo. Zależy ile tych otworów wykonujemy i jak często dbamy o tą igłę. Czasami wystarczy parę posunięć na osełce i ta igła jest znowu ostra i możemy ją długo użytkować jedną. Próby wykonamy na tym białym łuczniku 884. Ta maszyna uważana jest za bardziej delikatną, do delikatniejszych przeszyć. Tamten łucznik 432 uważany jest za maszynę do grubszego szycia, bardziej solidną. Więc żeby było wszystko widać i żeby było pokazane jakie to ma możliwości, zrobimy to na tym słabszym. Biorę skórę jako podkład. Tutaj jest próbka z otworami wyznaczonymi. I teraz cały nasz wysiłek polega na tym, żeby wbijać się idealnie w te wyznaczone otwory. I nic więcej nie musimy robić. Możemy sobie leciutko przymierzyć czubkiem igły, czy się wbijamy i wykonujemy otwór, przytrzymujemy skórę, wyjmujemy. Kolejny. Taka jest zaleta tego wszystkiego, że ta igła wchodzi za każdym razem pionowo, więc będziemy mieli idealnie wybite otwory z góry, jak i z dołu skóry. Dodatkowo jest to bezgłośne. Jeśli ktoś wykonuje swoje wyroby w bloku, czy po prostu ktoś obok w pokoju odsypia po pracy, my możemy wykonywać swoją robotę, nie przeszkadzając nikomu. Jak widać, mamy wykonane otwory, także od nas tylko zależy, jak równo to zrobimy, jak będziemy po prostu utrzymywać to skupienie, żeby te otwory wbijać jeden po drugim idealnie w wyznaczone punkty. Im będziemy bardziej dokładni, tym później ten efekt końcowy będzie bardziej idealny. I teraz zobaczycie, jak grubo można wykonać te otwory. Podłożymy teraz 4 warstwy skóry. I mamy tutaj w okolicach 8 mm. Bez problemu się to przebija. Na tej drugiej maszynie mogę podłożyć jeszcze więcej tej skóry. Można ewentualnie, tu pod obudową jest igielnica, cały ten prowadnik od tej igielnicy. Można podnieść jeszcze tą igielnicę do góry, bo jeśli nie będziemy na niej szyć materiałów, no to możemy ją użyć tylko do tych dziurek i dostosować ją do swoich potrzeb, bo naprawdę można bardzo grube te skóry na niej dziurawić i to prawie bez wysiłku. Tutaj jak widzicie jest 7 warstw skóry, czyli w okolicach 14 mm. Wsuwamy to, także bez większego wysiłku przebijamy te wszystkie skóry. I ostatni element, o którym wspominałem jeszcze w przypadku tego działającego silnika, to na przykład jeśli ktoś lubi robić paski, chce obszywać je ręcznie, ale chciałby sobie przyspieszyć robienie otworów, to zakładamy stopkę, którą mieliśmy wcześniej zdjętą, żeby nam nie przeszkadzała. Możemy użyć taki prowadnik na magnes, kładziemy go, przymierzamy pierwszy otwór, ustalając odległość od krawędzi. Tym prowadnikiem możemy sobie wyregulować. Opuszczamy stopkę. I w dosłownie kilka sekund wykonaliśmy
kilkadziesiąt otworów. Taki 4 mm pas to jest żaden problem dla takich zwykłych maszyn. Zakładamy dużą igłę, regulujemy długość ściegu. To ma w okolicach 4 mm, więc można powiedzieć jak standardowy pas. I wykonaliśmy otwory pod szycie ręczne. Jeśli Wam tu rysują ząbki, możecie podłożyć papier, który jakby ochroni to lico, ewentualnie jakieś odpady innych skór. Podkładamy pospód, żeby tylko ząbki były przykryte tym i wykonujemy otwory. Tak jeszcze pokazowo, jakby ktoś miał wątpliwości, że to musi być jakaś zmodyfikowana maszyna po przeróbkach, bo najzwyklejsza, którą mamy w domu, czy może ktoś z Waszej rodziny ma w domu, nie da sobie rady, no to podkładam skórę i 2 palcami przekręcam pokrętło. Pod niewielkim oporem to wszystko idzie. Także każdy może wykonać sobie otwory najzwyklejszą maszyną. Wystarczy tylko ewentualnie troszkę zmodyfikować igłę lub pogrzebać przy igielnicy, jeśli chcemy założyć grubsze igły. No ale taka 130 wystarcza do nici na przykład 0,6 mm, którą będziemy używać najczęściej. No i to jest cała praca, a za niewielkie pieniądze będziemy mieli taki sprzęt, który będzie nam służył przez wiele lat. Wykonamy na tym tysiące otworów i nie namęczymy się przy tym, nie zniszczymy swoich wyrobów przez jakieś błędy, czy brak skupienia, czy zmęczenie, które może się pojawić w trakcie pracy. To wykonujemy zawsze tak samo, ta igła idzie zawsze pionowo. No i tu ciężko o jakąkolwiek pomyłkę. Mam nadzieję, że udało Wam się dotrwać do tego momentu, ponieważ bardzo mi zależało, żeby Wam pokazać ten sposób, który ja stosuję. Jest bardzo skuteczny i zależy mi też, żeby Wasza praca przebiegała łatwo i przyjemnie. Także jeśli Wam się podobało, dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się.